Jak można bezpiecznie kupić mieszkanie? Takie jest pytanie od jednego z subskrybentów mojego kanału i chętnie na nie odpowiem. Dodam też, że tak naprawdę to pytanie brzmiało, jak można bezpiecznie kupić mieszkanie bez udziału pośrednika, bo ten ktoś nie ma zamiaru płacić wynagrodzenia pośrednikowi. I do tego tematu, czy warto, czy nie warto zatrudniać pośrednika, też wrócę, ale przede wszystkim opowiem o tym, na co należy zwrócić uwagę, jeżeli chcesz bezpiecznie kupić mieszkanie. Czy to mieszkanie stanowiące własność, czy też będzie to spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, ale jeżeli interesujesz się rynkiem nieruchomości, w ogóle tym, co się dzieje oraz właśnie nowinkami w prawie, koniecznie subskrybuj nasz kanał. Tu się dowiesz wielu ciekawych rzeczy, ale też oczywiście pisz nam w komentarzach, o czym chcesz mieć audycję, bo ta audycja jest właśnie realizowana na taką właśnie prośbę. Od razu też dodam, że mamy film o tym, czego nie wyczytasz z Księgi Wieczystej. Link do tego filmu zamieszczam na dole i radzę się z tym dobrze zapoznać, bo ślepa wiara w treść Księgi Wieczystej może po prostu zgubić wielu inwestorów. Polecam ten film naprawdę szczerze. I teraz jeszcze zanim przejdę do tego, jak bezpiecznie kupić mieszkanie, to jedna moja taka drobna uwaga. Otóż, przynajmniej z mojego punktu widzenia, dla mnie jest obojętne, czy ja poszukiwaną nieruchomość znajdę sam bezpośrednio od właściciela, czy to do wynajmu, czy do kupienia, czy też znajdę ją za pomocą pośrednika. Dlaczego to jest dla mnie nieistotne? Dlatego, że ja zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. Czy ta oferta, którą znalazłem, nieważne gdzie, samodzielnie czy za pomocą pośrednika, jest dla mnie najlepszą ofertą. A najlepszą to znaczy, że sprawdzam też całą otoczkę. Koszty zakupu, w tym właśnie wynagrodzenie pośrednika oraz samą wartość oferty. Jak ta nieruchomość spełnia moje oczekiwania. Na pewno nie kupię gorszego mieszkania albo nie wynajmę gorszego sklepu tylko dlatego, że on jest oferowany mi bezpośrednio przez właściciela, a ja będę ortodoksyjnie unikał pośredników. To dla mnie nie ma znaczenia po prostu żadnego. No, ale jeżeli chcecie wiedzieć, jak kupić bezpiecznie mieszkanie, no to trzeba pamiętać też o paru sprawach. A bezpieczne kupienie nieruchomości to nie jest tylko sprawdzenie jej stanu prawnego, ale w ogóle bezpieczne stosunki, bezpieczne kontakty z osobą sprzedającą. Ale skoro już mówiliśmy o tym stanie prawnym, no to możemy kupować właśnie nieruchomość będącą nieruchomością, krótko mówiąc własnością, ale możemy też kupować spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. I tutaj już są pewne różnice, bo treść Księgi Wieczystej lokalu, mieszkania sprawdzimy w sądzie wieczystoksięgowym. To jest nawet dostęp przez internet i tam sobie to wyczytamy, co jest w tej księdze napisane. Jeżeli chodzi o spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, no to sprawdzimy to na podstawie zaświadczenia wydanego przez spółdzielnię, przy czym też spółdzielnia powinna poinformować nas, czy dla danego lokalu została urządzona księga wieczysta, bo dla właśnie tych mieszkań spółdzielczych, tych spółdzielczych praw do lokalu własnościowego mogły być urządzone księgi wieczyste głównie dla celów kredytowych. To jest taka pierwsza rzecz. W ogóle zakładam i powiem Wam, że większość mieszkań, nie nieruchomości, tylko mieszkań ma dość dobrze uregulowany stan prawny, ale też nie wszystkie i nie do końca, bo musicie pamiętać o czymś takim, że mogą być jakieś roszczenia. To na przykład jest popularne w Warszawie, ale nie tylko. Roszczenia do gruntów, do terenów, na których stoi cały budynek, w którym kupujecie mieszkanie. I problem jest taki, że jeżeli takie roszczenia istnieją,
to wy możecie takie mieszkanie kupić za gotówkę. Banki nie będą chętnie kredytowały takiego mieszkania. I to jest też problem na przyszłość, bo nie można zakładać, że jakieś mieszkanie kupuje po wsze czasy i do końca świata lub do końca życia. Być może kiedyś z jakichś powodów dzisiaj jeszcze nieprzewidywanych będę chciał to mieszkanie sprzedać. I jeżeli nadal tam będą roszczenia i jeżeli nic się nie zmieni w polskim prawie, to moi nabywcy, potencjalni nabywcy, ci, którzy by chcieli kupić takie mieszkanie z użyciem kredytu, będą z takiego zakupu, z takiej możliwości eliminowani, co oznacza, że wadą takiego mieszkania jest wadą taką teoretyczną, ale faktycznie istniejącą. Wadą jest to, że to mieszkanie będzie miało potem węższy krąg nabywców. O samej księdze wieczystej, o tym, co z niej nie można wyczytać, no to o wszystkich jej 4 działach mówię w filmie, do którego jest link na dole. Nie będę tutaj powtarzał tego kilkunastominutowego filmu. Dodam tylko jeszcze, że w przypadku kupowania mieszkania w budynku wielorodzinnym z dużą pewnością masz tam do czynienia zarówno z księgą wieczystą lokalu, jak i księgą budynkową. Jeżeli chcesz sam sprawdzać księgę wieczystą, to pamiętaj też, że na przykład jakieś ostrzeżenie, wzmianka o wpisie wyłącza rękojmie wiary publicznej ksiąg wieczystych. To też warto pamiętać. W księdze wieczystej mogą być różne zadłużenia, hipoteki, na przykład wpisane na rzecz banku, ale też na rzecz jakichś prywatnych wierzycieli. I teraz jest takie pytanie, czy taką hipotekę należy wyczyścić przed zakupem, czy po zakupie. Najczęściej takie czyszczenie hipoteki, w cudzysłowie czyszczenie hipoteki, odbywa się po zakupie, no bo na przykład ten bank będący wierzycielem, zabezpieczony na hipotece tej nieruchomości, wystawi dokument umożliwiający wykreślenie tej hipoteki dopiero wtedy, kiedy otrzyma spłatę kredytu od tego pierwotnego właściciela. I ta spłata zazwyczaj nastąpi z tych pieniędzy, które ty mu wpłacisz przy zakupie, czyli tu będzie jakieś przesunięcie czasowe, odpowiednie dokumenty stwierdzające, że bank to zrobi, jak dostanie pieniądze oraz gdzie należy te pieniądze w czasie kupowania nieruchomości przesłać, dostaniesz do umowy i na pewno notariusz działający porządnie to sprawdzi. To samo dotyczy zresztą wierzytelności prywatnych, hipotek prywatnych, to się nie różni. Warto też sprawdzać ten dział 3, czy tam nie ma jakichś innych obciążeń wpisanych w ten dział i warto je uregulowywać. Zresztą w ogóle pamiętaj, że jeżeli są jakieś obciążenia wynikające, właśnie wymienione w księdze wieczystej, to tak naprawdę one mogą przejść na ciebie jako na nabywcę. Pamiętaj też zresztą, że w akcie notarialnym umowy sprzedaży, czy to spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czy też tego mieszkania, notariusz zadaje osobie sprzedającej mnóstwo pytań i odbiera od niej oświadczenia o tym, że ta na przykład nieruchomość nie jest obciążona żadnymi różnymi prawami osób trzecich i tam jeszcze parę innych oświadczeń. Pamiętaj jednak, że skoro notariusz pyta i domaga się oświadczeń, to bardzo jest prawdopodobne, że tego po prostu nie można w sposób prosty sprawdzić, bo jak masz sprawdzić na przykład, że nieruchomość nie jest obciążona dożywociem? To teoretycznie może być wpisane w księgę wieczystą, ale nie musi. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa na przykład przeciwko dożywociu i nie tylko. Odsyłam znowu do wspomnianego wcześniej filmu. Co warto jeszcze sprawdzić? No przede wszystkim te rzeczy, które mogą obciążyć nabywcę. Jeżeli mieszkanie jest w jakimś budynku, który stał na użytkowaniu wieczystym, które zostało z powodu ustawy z 2019 roku z mocy prawa przekształcone we własność, no to
warto jest sprawdzić, czy właściciel korzystał z bonifikaty, czy wszystkie te spłaty zostały zrobione, które miały być, czy też po prostu one obciążą Ciebie przez wiele następnych lat jako nowego właściciela lokalu. Sprawdzić warto stan zameldowania w lokalu. Zameldowanie nie jest prawem do własności, ale dobrze jest sprawdzić, że w danej nieruchomości nikt nie jest zameldowany i też pamiętaj, że to przyjmujesz trochę na wiarę, bo nawet jeżeli ten sprzedający dostarczy do aktu notarialnego wzięty 2 dni wcześniej dokument zaświadczający, że tam nikt nie jest zameldowany w lokalu, to wcale nie znaczy, że dzień później ktoś się tam nie zameldował. No cóż, przykro mi mówić, ale operacja kupna mieszkania wymaga też trochę zaufania. Jeżeli ja bym Wam tutaj opowiadał o wszystkim, co może się zdarzyć, to być może mógłbym Was niechcący zniechęcić do kupna nieruchomości w ogóle, ale pocieszam Was, że jest to obrót w sumie dość w Polsce bezpieczny. Chociaż też zdarzają się oszustwa, których ofiarą padają nie tylko nabywcy, ale również notariusze. Bo przecież zdarzało się w historii, że ludzie przedstawiali fałszywe pełnomocnictwa, czy też wręcz legitymowali się sfałszowanymi dokumentami. Przed kupnem nieruchomości warto też sprawdzić, czy jakie na niej ciążą podatki, bo to są opłaty, które będziesz ponosić kiedyś, więc warto to wszystko wiedzieć. Rozliczenie mediów. Warto o tym koniecznie pamiętać i nie należy tego zaniedbać. Musisz pamiętać, że za te obciążenia, za jakieś nierozliczone płatności tak naprawdę odpowiada osoba, która ma umowę właśnie z jakimś zakładem, na przykład energetycznym, czy z dostawcą gazu. Ale przekazując nieruchomość, w momencie, kiedy ona zostaje Tobie wydana, warto jest spisać stany liczników i szybko pójść do tych firm i przepisać na siebie właśnie te media. Przygotowując się również do zakupu mieszkania, warto poznać, jaki jest czynsz. Poproś tego swojego sprzedającego, żeby przedstawił Ci, jakie są rozliczenia czynszowe, jak to wygląda, jakie są wysokości czynszu. Dlaczego? Dlatego, że potem możesz trafić na przykre niespodzianki, bo okaże się, że kupujesz mieszkanie, które jest strasznie drogie w utrzymaniu, a to może być istotny czynnik. Pamiętaj też, że bardzo często ta umowa ostateczna sprzedaży lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości, czy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, to nie ma znaczenia, poprzedzona jest umową przedwstępną. I nie lekceważ tej umowy, bo wbrew pozorom ta umowa jest tak naprawdę nawet chyba trudniejszą do sporządzenia i mogącą potencjalnie rodzić więcej negatywnych skutków umową niż umowa przeniesienia własności, ta finalna umowa sprzedaży. Dlaczego? Dlatego, że umowa przedwstępna zawiera zobowiązanie, czy też zapewnienie, że jakaś transakcja zostanie przeprowadzona, opisuje tą transakcję, ale też rozciąga Wasz stosunek tego kupującego i sprzedającego w czasie. Wy się umawiacie, że ta transakcja dopiero nastąpi za jakiś czas, zostanie zawarta na określonych warunkach i musisz też pamiętać, że warto te warunki ustalać dość precyzyjnie, żeby potem na przykład nie było nieporozumień, czy zadatek został zapłacony w terminie, czy terminem zadatku jest data wysłania przelewu, czy to kiedy ktoś otrzymał na konto pieniądze, bo takie procesy dotyczące tej sprawy były nawet rozstrzygane przez Sąd Najwyższy i kończyło się to przykrymi konsekwencjami, jeżeli było źle sprecyzowane, kiedy ma być zawarta umowa ostateczna. Pamiętaj, zawsze mogą dwie strony wzywać do realizacji umowy przyrzeczonej, no ale jeżeli jesteś kupującym, no to
i liczysz na kredyt, to nie chcesz być wezwany zbyt wcześnie, więc sobie też taką możliwość i taką ochronę zapewnij. Wiele jest rzeczy i o umowie przestępnej możemy mówić godzinami, ale powiem też, zwróć uwagę, w jakiej formie zawierasz tę umowę przedwstępną, bo umowę przedwstępną można zawrzeć zarówno w formie aktu notarialnego, jak i w formie umowy na przykład cywilnoprawnej, ale skutki takich umów są odmienne. To znaczy, jeżeli zawierasz umowę w formie aktu notarialnego, to ty jako kupujący możesz domagać się od sprzedającego więcej. Możesz po prostu, nawet jak on by powiedział, nie sprzedaję, to ty możesz domagać się jednak realizacji umowy przyrzeczonej. A w przypadku umowy cywilnoprawnej, jeżeli sprzedający powie ci, aha, to ja nie sprzedaję, to jeżeli przy tej umowie był wręczony tej osobie zadatek, zapłacony zadatek, no to może się spodziewać zwrotu zadatku oraz kwoty równowartej temu zadatkowi właśnie z powodu tego, że ktoś nie przystąpił, zrezygnował z zawarcia umowy ostatecznej, co jest pewną różnicą, bo właśnie jeżeli ta umowa przedwstępna była zawarta w postaci aktu notarialnego, no to miałeś jako ten kupujący, potencjalny kupujący te dodatkowe roszczenia. Jednym słowem, przystępując do kupienia mieszkania, warto sprawdzić stan prawny, stan fizyczny też, zwrócić uwagę na umowę przedwstępną, na te wszystkie rozliczenia, które następują często już po zawarciu umowy, a wiążą się z przekazaniem lokalu, z wydaniem, bo to są dwie różne rzeczy, kiedy przychodzi własność, a kiedy następuje wydanie lokalu. Warto też właśnie zwrócić uwagę na chociażby takie niuanse, jak to, czy w ogóle warto takie mieszkanie kupić. To już wspomniałem, czyli to na przykład, czy są jakieś roszczenia do gruntu, na którym stoi budynek, bo to może Tobie ograniczyć w przyszłości ilość potencjalnych nabywców. Warto też zastanowić się, czy to jest fantastyczna okazja kupienie mieszkania na 4. czy też 5. piętrze w budynku bez windy, bo ja rozumiem, że te mieszkania są tańsze, ale dlaczego one są tańsze? No dlatego są tańsze, że nikt nie chce takich mieszkań kupować, więc jeżeli dzisiaj kupisz okazyjnie, to prawdopodobnie również za ileś lat takie mieszkanie będziesz sprzedawać okazyjnie i musisz o tym pamiętać. Jeżeli takie mieszkanie kupujesz na przykład po to, żeby je wynajmować, to też musisz pamiętać, że z takim mieszkaniem będzie kłopot z szukaniem najemców, bo wielu najemców, w tym na przykład tych, co mają małe dzieci, albo tych, co mają jakiś problem z poruszaniem się, nie będzie chciało wynajmować mieszkania, do którego musi codziennie urządzać sobie kilka razy wspinaczkę na to 4. czy 5. piętro bez windy. Reasumując, powiem też, że naprawdę mieszkania to jest dość bezpieczny obrót. Dużo sprawdzi sam notariusz. Niemniej jednak nie należy polegać wyłącznie na notariuszu, dlatego że notariusz nie będzie się zajmował takimi rzeczami jak spisanie przez Was stanów liczników i te takie wszystkie rzeczy związane z przekazaniem mieszkania. On po prostu spisze akt, spisze wolę stron i na pewno nie będzie Wam świadczył doradztwa w zakresie obrotu czy rozsądności obrotu nieruchomościami, bo to nie jest po prostu rolą notariusza. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, koniecznie subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach, o czym chcesz audycję, czy o trendach, czy o nowościach w prawie. Zwracaj też uwagę na to, co dzisiaj jest właśnie tworzone w prawie, bo zapowiada się rok 2023 rokiem wielu zmian, oczywiście jeżeli one wejdą w życie. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o obrocie nieruchomościami, korzystaj ze szkoleń z Cement24.pl, subskrybuj nasz kanał, wspieraj nasz kanał, tam znajdziesz więcej audycji dla wspierających specjalnie przeznaczonych i trzymaj się.